Ahoj, siemano widzowie, witam was w kolejnym materiale, a my dzisiaj polecimy z grubym tematem, ponieważ omówimy sobie przede wszystkim najważniejszą rzecz, jaka widzowie teraz nas interesuje, oczywiście nas, graczy Standoff 2, czyli sezon widzowie 12, w którym prawdopodobnie nasz Santon będzie zmieniany, ale przede wszystkim będzie to w ogóle sezon, w którym mamy tutaj motyw widzowie egzotyczny, tak? Mamy tutaj motyw piramid, mamy tu motyw skarabeuszy, mamy tu motyw egipski. Oczywiście tego dawno nie było, co nam sugeruje, że tutaj oczywiście idziemy w coś w stronę tego naszego Sandstone'a, polskiego Sandstone'a, także będzie się oczywiście tutaj grubo wszystko zapowiadać. Omówimy sobie również agentów nowych i oczywiście powiem wam, jak będzie można ich odebrać w nowej aktualizacji. Powiem wam przybliżoną datę aktualizacji, kiedy mniej więcej wyjdzie ten nasz 12 sezon, kiedy możemy się tego spodziewać, tak żebyście byli gotowi i oczywiście już tutaj mniej więcej sobie wszystko przygotowali, zaplanowali sobie jakoś to, żeby oczywiście być gotowym na to, aż ten sezon wyjdzie i oczywiście bycie pierwszym, tak, żeby pobrać aplikację, żeby pobrać aktualizację i oczywiście zgarnąć pierwsze skiny z Battle Passa, nowe oczywiście kosy, nowe naklejki, nowe oczywiście skiny również, które wyszły, nowe graffiti i oczywiście cały nowy Battle Pass. Również sobie dzisiaj powiemy na temat wersji Standoffa, oczywiście, ale wersji chińskiej, która właśnie wyszła już na dobrą sprawę i działa sobie w Chinach i jak to wszystko wygląda, bo naprawdę gierka jest tam potężna, no całkiem sporo się różni od naszej wersji europejskiej, tutaj naszej wersji globalnej, tak, Standoffa, a ta wersja chińska również ma wiele rzeczy nowych do zaprezentowania i jak to wszystko wygląda. Również ta wersja chińska ma nowe rzeczy, nowe oczywiście wyglądy, nowe skiny, niektóre rzeczy ma pozmieniane i oczywiście również wam pokażę, jak to wszystko wygląda, jak to działa w Chinach, jak to oczywiście inaczej się prezentuje, jak faktycznie niektóre rzeczy są lepiej tam zorganizowane i zrobione. Również sobie opowiemy o metodzie, której oczywiście deweloperzy chcą nam zabrać, czyli jest to oczywiście metoda, w której nie będziemy mogli już wystawiać skinów za 0.3 golda i właśnie to twórcy chcą jak najszybciej usunąć, ponieważ jest to duży tutaj, że tak powiem, problem, jeśli chodzi o skamy graczy, właśnie spowodowane właśnie dzięki takiemu systemowi, dzięki tej możliwości wystawiania skinów za taką najmniejszą ilość golda, także również to będzie wszystko zmieniane, wszystko tu będzie oczywiście miało nowe zasady, nową podstawę. Będzie oczywiście po to, żeby zabezpieczyć graczy przed skamami i oczywiście przed tym, żeby nie tracili golda. I również na koniec opowiem wam widzowie na temat Standoff 2 Remaster, co dali ze Standoff 2 Remaster, jak to będzie oczywiście wyglądało, co dali z testami, co dali ogólnie z całą gierką, jak to będzie właśnie tutaj działać w przyszłości, co już twórcy chcą pozmieniać, jak oczywiście są moje pierwsze wrażenia z gierki, jeśli o to chodzi. Odcinek tej z gameplayu już za niedługo również się pojawi na kanale, ale oczywiście to wszystko z czasem zobaczycie. Ja dzisiaj sobie powiem z wami, jak to wszystko oczywiście wygląda z mojej perspektywy, ten Standoff 2 Remaster. Dajcie znać w komentarzu również, jak wy to odczuwacie, co wam się podoba, co jest do zmiany i ja wam powiem jeszcze na koniec właśnie, co twórcy chcą już pozmieniać i co właśnie planują tutaj poprawić, tak, żeby Standoff 2 Remaster już był gotową wersją gry przetestowaną przez graczy i która się każdemu podoba właśnie po to, żeby później wydać ją końcowo w takiej okazałości najlepszej, w którą można faktycznie sobie pograć. Także zacznijmy od początku, zacznijmy przede wszystkim widzowie od tego, jak wygląda oczywiście ten Standoff 2 chiński, który właśnie wyszedł, tak jak widzicie na ekranie. Jest dużo rzeczy pozmienianych, wygląd oczywiście, czy to wygląd oczywiście ekranu ładowania, czy też lobby, czy też przede wszystkim, co jest najważniejsze, niektórych oczywiście tej skinów, agentów, również wszystko, niektóre rzeczy mogą nawet być pozmieniane, jeśli chodzi właśnie i zostały pozmieniane, jeśli chodzi o nazwy skinów, ponieważ całe prawo i oczywiście jak to wszystko wygląda w Chinach, całe prawo i te obostrzenia, które tam występują, cała gierka musiała zostać pod to właśnie wydanie chińskie
chińskie pod to wydanie azjatyckie dostosowana poprzez właśnie zmianę, czy to z wyglądu skórek, czy to na przykład niektórych nazw mapy, może nawet i w przyszłości, czy też nawet właśnie wyglądu skórek, wyglądu agentów, wyglądu właśnie nawet lobby po prostu i całego ekranu ładowania, po to, żeby właśnie zaznaczyć, że jest to oczywiście inna wersja na dobrą sprawę, inna wersja, inny całkowicie wygląd, właśnie po to, żeby to odróżnić i właśnie po to, żeby twórcy nie mieli problemów z właśnie tutaj prawem chińskim i jak to oczywiście w Chinach wygląda, żeby gracze mogli sobie skin normalnie w tą grę pykać i bez żadnych tutaj, że tak powiem, problemów, także faktycznie to inaczej wszystko wygląda. Również w przyszłości jest to na pewno interesujące i ważne ze względu na to, że faktycznie niektóre nazwy skinów, niektórzy oczywiście również agenci, czy też i nazwy ich faktycznie, czy też przede wszystkim wygląd, tak, mogą inaczej faktycznie się prezentować niż w naszej oryginalnej wersji, tak jak macie tutaj przykład, na pewno takie rzeczy zostały podmieniane, na pewno takie rzeczy faktycznie tam inaczej wyglądają i oczywiście również o tym materiał też jakieś postaram się nagrać, jeśli będę miał takie informacje lub kiedy będzie dostępna wersja jakoś, żeby faktycznie sobie pograć w tą chińską wersję standoffa. Zmiana też wyglądu skinów. Czy to na przykład faktycznie tutaj jak na obrazku ma pokazuje, nie może być motywów właśnie czaszek oczywiście w Chinach, w grach, także tutaj pewnie takie rzeczy i skiny musieli twórcy pozamieniać. Na przykład tutaj mamy właśnie tą naszą tradycyjną, bardzo popularną drogą naklejkę Golden Skull i właśnie ona musiała zostać na coś podmieniona i na przykład tutaj taki oto przykład mój był faktycznie, że twórcy na przykład zmienili to lub właśnie tutaj pozmieniali to na przykład Golden Spike naklejkę, żeby oczywiście się wpasowywała w prawo tutaj oczywiście chińskie, żeby wszystko było zgodne z prawem, a żeby oczywiście nie usuwać danego skina z gierki, tylko go podmienić. Również tak samo jak mamy tutaj AWP jakąś, czy też oczywiście jakieś motywy tej śmierci właśnie, czy też krwi, to oczywiście również to musiało zostać pozmieniane, musi to bardziej, że tak powiem, wyglądać mniej niebezpiecznie, tak? Mi właśnie tak tutaj drastycznie, czyli musieli również to pozmieniać, że na przykład nie ma koloru krwi tutaj, czy również na mapie, jeśli zabijemy naszych wrogów, tylko po prostu jest na przykład inny kolor, na przykład jakiś żółty albo zielony, albo inaczej w ogóle jest pokazana animacja naszej postaci po oczywiście wyeliminowaniu, także również to musieli twórcy pozamieniać. Tak jak widzicie, również tutaj zmiana na przykład takiej skórki z naszego tej właśnie AWP wampira z naszej kolekcji halloweenowej, to również tutaj musieli zmienić to na innego skina i w tym przypadku najprostszą tutaj drogą, żeby to zmienić faktycznie, żeby długo graficy na tym nie spędzali czasu, jest to na przykład zmiana skina na po prostu czerwonego piórna, czyli Red Lightning, tak, czy na przykład na takiego skina, czyli również coś musieli tutaj zrobić właśnie z tym skinem, żeby się wszystko wpasowywało, także w przyszłości również wam pokażę jakieś przecieki skinów, czy też na przykład nowych agentów, możliwe, że też i niektórych, no może nie map, ale niektórych miejscówek, jeśli chodzi na przykład o daną część mapy, która nie może być oczywiście pokazana, czy też jakieś graffiti, czy też oczywiście na przykład jakieś tutaj części mapy, tak samo jak na zonie w przyszłości jakimś może coś być powiązane z jakimiś bombami, czy też oczywiście z jakąś tutaj radioaktywną rzeczą, to również to się nie wpasuje w prawo tutaj właśnie chińskie, azjatyckie, to również to twórcy będą musieli zamienić na przykład, czyli również może część niektóra mapy może by się różnić w przyszłości niż od naszej globalnej wersji. I tak to wygląda w Chinach. Warto zaznaczyć, że twórcy bardzo się rozrośli, jeśli o to chodzi. Bardzo tutaj, że tak powiem, pokazali, że faktycznie ich stać, że jakoś to próbują, starają się to na wszystkie strony tego standoffa naszego tutaj rozprzestrzeniać, tak? I dlatego również postanowili, że właśnie zajmą się wersją chińską, żeby powstała oczywiście i żeby mogli sobie tutaj ludzie w Chinach w nią pykać.
i przez to również już pełnoprawnie tam działają. Możliwe, że też wszystko będzie też dłużej trwało w przyszłości, jeśli chodzi o aktualizację lub o niektóre rzeczy, ale chociaż zobaczymy, no bo na dobrą sprawę jakoś pracowników muszą znaleźć, tak, żeby to wszystko, tych grafików jakoś tutaj właśnie opłacić, żeby to wszystko było szybko, tak, sprawnie, żeby tutaj właśnie oczywiście przez to również nie było jakichś opóźnień w aktualizacjach, przez to, że muszą na dobrą sprawę prowadzić dwie różne tutaj właśnie aplikacje, tak, że tak powiem, czy też różne aktualizacje, ale na pewno z danych tutaj mi wiadomych, oni już tutaj mocno właśnie cisną, mają właśnie firmę w Chinach rozbudowaną, także już chyba pracowali nad tym już parę lat, tak mi się wydaje, no i mają oczywiście też właśnie tutaj już wybudowane tą firmę z pełnymi tutaj stanowiskami, pełnoprawnymi stanowiskami do kodowania, czyli oczywiście z możliwością już tutaj rozwoju, aktualizacji, pracowaniem nad aktualizacjami, także zobaczymy, bo może faktycznie miejmy nadzieję, że problemów przez to z opóźnieniami lub też z innymi tutaj update'ami oczywiście nie będzie problemów, jeśli chodzi właśnie przez to, że wyszła ta wersja chińska. Zaraz przejdźmy również do tego, na co oczywiście tutaj większość osób czeka, czyli właśnie widzowie, nowy sezon, oczywiście 12, tak, nowy sezon 12, kiedy dokładnie będzie i co właśnie jacy tutaj agenci będą dostępni do zgarnięcia, moi drodzy. Sezon 12 będzie prawdopodobnie właśnie tutaj, jeśli z moich oczywiście tych wyliczeń, jak to wszystko działa i każdy zazwyczaj tutaj youtuber i właśnie opiera się na takim działaniu, oczywiście odliczaniu sobie i sprawdzaniu, jak to wszystko wygląda z czasem, kiedy twórcy tutaj wyprowadzali oczywiście kolejne to zwiastuny, aby właśnie nowych aktualizacji i oczywiście kiedy w danym dniu wyszła dana aktualizacja, to widzowie z moich wstępnych obliczeń wychodzi na to, że aktualizacja naszego oczywiście standowa wyjdzie między 25 sierpnia a 5 września, także w takim oczywiście tej okresie możemy się spodziewać tej aktualizacji. Jak na razie to jest takie troszkę, że tak powiem, zawężone, ale tutaj oczywiście na pewno któryś tych dniach wyjdzie aktualizacja, może się to troszkę tak zróżnić, że może o kilka dni, że może to być w innym przypadku trochę mniej, trochę więcej, na przykład może to być 22 i 7 września lub na przykład 27 sierpnia i tutaj na przykład, nie wiem, 4 września, coś na takiej zasadzie możemy tutaj operować kilka dni później lub po kilka dni wcześniej w danym oczywiście miesiącu, ale gdzieś mniej więcej między końcem oczywiście sierpnia a początkiem września możemy się tutaj spodziewać naszej aktualizacji, szczególnie, że już teraz oczywiście kończy się nasz tutaj major standoffie. Oczywiście, jak dobrze pamiętam, chyba tutaj co ostatnio widziałem dzisiaj wyniki, kiedy to nagrywam, to chyba wygrało to Mafiozy Esport, jak dobrze pamiętam, lub drużyna Cybershock, chyba tak się ona nazywała, także może oczywiście jak tutaj będę już miał na ekranie, zresztą widzicie jak to wszystko wygląda, widzicie wyniki, kto faktycznie wygrał tutaj właśnie to starcie oczywiście tych teamów i także już tu się oczywiście to zakończyło, również ten cały LAN był w Chinach, także oczywiście tutaj też nawiązanie do tego naszego chińskiego standoffa, przez to do tego LAN był w Chinach i no i właśnie tak to wygląda, ta właśnie drużyna, którą widzicie na ekranie wygrała, także powoli właśnie już tutaj ten event się skończył, także można się oczywiście szykować już do jakichś lepszych tutaj przecieków i oczywiście do jakichś informacji nowych od twórców, co dalej z naszym sezonem 12. Na pewno nowe oczywiście właśnie tutaj skiny, widzę takie widzicie na ekranie, nowe oczywiście skiny tutaj prawdopodobnie do AKR-a, właśnie do naszego kałaszka, czyli oczywiście Yadstone, czyli oczywiście taki jak mamy tutaj emeczkę, taki samo jak mamy również tutaj Digla, czy też rękawiczki, po prostu znowu coś na zasadzie właśnie takiego gamma Dopplera, zrobiony oczywiście skinek pod to właśnie, żeby tutaj dodać to w nowej aktualizacji, również skinek tutaj do M16, tak jak widzicie na ekranie, również nowe naklejki, piramidy, również nowe graffiti zostanie dodane, tak jak widzicie nazwy tych graffiti, oczywiście tutaj na ekranie, jak to faktycznie wszystko wygląda i czego możemy się spodziewać i faktycznie jeśli chodzi o te skinki, możliwe, że niektóre tej nazwy zostaną oczywiście pozmieniane lub
oczywiście niektóre skinki zostaną pozmieniane, albo zobaczymy część tych skinków oczywiście w jakichś ofertach specjalnych, a resztę oczywiście dostaniemy w Battle Passie, na przykład tutaj właśnie G22 Treasure Hunter, czyli oczywiście wracamy do starych korzeni, czy na przykład M40, właśnie tutaj Horse, czyli oczywiście coś chyba, nie wiem, to jest, z czym to będzie powiązane, czy to z jakimiś koniami wojennymi, czy coś, jakiś normalnie tutaj koń trojański, będzie skin coś na zasadzie konia trojańskiego. Oczywiście P90, AWM nowa, również tutaj oczywiście wszystko to znaczy wszystko, no oczywiście te skinki w wersji tutaj czy to epickiej, czy to oczywiście rare, a z tych lepszych to oczywiście Arcane, nasz AKR Jedstone i oczywiście G22 Treasure Hunter. Również oczywiście nowi widzowie agenci, których będziemy mogli odblokować, proszę Państwa, za 100 wygranych rund, oczywiście po stronie Terror. Chyba rozbrajanie nie będzie się liczyło, a oczywiście liczyć się będzie tryb turniejowy i oczywiście tryb sojusznikowy, jeśli chodzi właśnie tutaj o zaliczenie tych oczywiście wygranych rund i zdobycie darmowego tutaj terrorystę, który się nazywa, proszę Państwa, Rafael, to się tak nazywa ten właśnie oto, którego widzicie na ekranie, terrorysta, i pod stronie CT oczywiście również do wygrania 100 rund i do zdobycia nie Rafael, a Michael, proszę Państwa, także takie dwa darmowe skinki, znaczy darmowe, no po prostu za wykonanie oczywiście tych zadań, także w sumie łatwe tutaj do zdobycia dwóch nowych agentów. Pewnie obstawiam, że dojdzie jeszcze jakiś oczywiście agent do zgarnięcia poprzez jakąś tutaj minigierkę, tak to jak mieliśmy oczywiście to w aktualizacji 9 lat standoffa, w którym mieliśmy do zgarnięcia terrorysty, oczywiście i CTK tutaj w takim właśnie losowaniu kostką, to oczywiście również coś podobnego może dojść i po prostu na przykład jakiś spin może dojść i po prostu będą tutaj do zgarnięcia faktycznie nowi agenci poprzez spina. Także oczywiście tak to będzie wyglądało, tak się prezentują nasze właśnie tutaj skinki. Oczywiście powiedziałem Wam już o naszej dacie, kiedy możemy się spodziewać tutaj naszego właśnie tutaj nowego sezonu 12. Tak jak widzicie, również Sandstone może dostać reworka, może kilka się rzeczy tutaj zmienić, jeśli o to chodzi, położenie niektórych miejscówek, czy też oczywiście rozjaśnienie niektórych miejscówek również może ulec tej zmianie. Tylko dlatego również, że po prostu nowi agenci dochodzą i czasami niektóre miejscówki są zbyt ciemne, żeby faktycznie dostrzec z jakiegoś tej CTK czy też terrorysta, także również możemy się spodziewać faktycznie lekkich zmian na Sandstone, ale oczywiście nie dużych, no bo to jest jedna główna mapa, którą najbardziej tutaj ludzie grają, najbardziej oczywiście sobie cenią, także raczej po prostu tylko nie dostaniemy jakieś lekkie zmiany, a nie raczej przebudowę całej mapy. I przede wszystkim ostatnia rzecz jeszcze wartą, którą chciałem tutaj poruszyć, moi widzowie, to właśnie tutaj to, co twórcy chcą zabrać, czyli oczywiście to sprzedawanie skinów faktycznie za 0,03 golda i możliwe rozwiązania, które również tutaj twórcy zwrócili uwagę, bo faktycznie dużo graczy się oburzyło, zresztą ja tak samo, pewnie wy tak samo, także możecie dać w komentarzu, czy też się faktycznie oburzyliście i czy chcieliście w jakiś tutaj inny sposób na rozprawienie się właśnie z tymi z kamerami w standoffie, żeby faktycznie nie usuwać tej opcji sprzedawania za 0,03 golda, a przede wszystkim według mnie tutaj takim pomysłem, który twórcy mają na głowie i oczywiście, który również tutaj zauważyli w komentarzach, które ludzie podali, po prostu dane pomysły i te najlepiej tutaj lajkowane i komentowane twórcy oczywiście tutaj sobie, że tak powiem, zapisali. Na przykład jeden z takich właśnie tutaj pomysłów, który gracz podał, jest to oczywiście dodanie na przykład takiego banera, który oczywiście wyskakuje przed sprzedaniem skina za 0,03 golda, który będzie po prostu nas uświadamiał jeszcze raz, że faktycznie potwierdzamy, że chcemy sprzedać tego skina za 0,03 golda i dopiero po takim tutaj, że tak powiem, wstępnej weryfikacji, tak, wstępnym potwierdzeniu możemy faktycznie będziemy mogli faktycznie takiego skina sprzedać. Także taka faktycznie zmiana miałaby faktycznie konkretny sens, a najlepsze to jest to, że faktycznie szkoda, że twórcy nawet kiedyś tego
tego nie wprowadzili, bo ile moich tutaj wodzów, moich widzów oczywiście miało taką sytuację, o której słyszałem, że właśnie mieli takiego skinka, mieli na przykład taką kosę i przypadkowo na przykład chcieli sprzedać ją za 3000, a przypadkowo jakimś cudem kliknęli źle i po prostu sprzedali ją po najniższej oczywiście ilości golda, a przez to, że na przykład taki banner by oczywiście uprzedzający by wprowadzili przedtem, to właśnie tutaj ludzie by nie mieli problemu właśnie z takimi rzeczami, z taką pomyłką, z takim misklikiem, żeby sprzedać swojego drugiego skina za po prostu najniższą cenę. Także no faktycznie wielu osobom to faktycznie uratowało ekwipunek, uratowało oczywiście ich portfel, ale no niestety nie wprowadzili tego kiedyś, więc teraz poprzez to, że problem z kamerami o golda, to oczywiście teraz może faktycznie to wprowadzą i dzięki temu będziemy również tutaj my zabezpieczeni przed tym, żeby przez pomyłkę nie sprzedać swojego skina za właśnie 0.03 golda. Także miejmy nadzieję, że twórcy całkowicie tego nie usuną, tylko znajdą jakiś sposób na to faktycznie, żeby tutaj te skiny uratować, tak? Nasze skiny uratować, naszego golda uratować, ale żeby ta możliwość oczywiście była dalej faktycznie dostępna, nawet tylko po to, żeby faktycznie ludzie dalej mogli sobie wymieniać się skinami, przemieniać sobie te skiny z konta na konto, bo przede wszystkim to nas wszystkich oburzyło, że zabronili nam jedyną możliwość tutaj wymieniania się skinami, a faktycznie tą tutaj, że tak powiem, możliwość, tą funkcję my jako gracze żeśmy faktycznie tutaj wynaleźli, tak? My to faktycznie żeśmy przetestowali już i przedtem to oczywiście było, także szkoda, że nam oczywiście oni to zabiorą, jak my to oczywiście tutaj, że tak powiem, wypatrzyliśmy, że tak można zrobić. Także to by było widzowie na tyle w tym materiale. Jeśli chodzi właśnie o Standard 2 Remaster, że tak na koniec, to dajcie właśnie znać, co sądzicie o Standard 2 Remaster, co wam się podoba, co nie. Na pewno zwieście mi wiadomych, widzowie, na pewno zostanie poprawiony. Teraz jak dobrze wygracie i widzicie, dalej te hitmarki są, widzowie, ciężko oczywiście tutaj powiedzieć, że te hitmarki są naprawione, dalej te hitmarki są, dalej te postacie nie do końca dostają takie fajne obrażenia, jakie faktycznie nam pokazuje celownik, czy też nasze hitmarki, także to zostanie wszystko zoptymalizowane. Jak na razie ta wersja wygląda tragicznie, może wam się gra tragicznie, ale oczywiście tutaj to wszystko poprzez te ankiety, które możemy im wysyłać, to wszystko na pewno zostanie zmienione, no bo to nie jest finalna wersja tej gierki, także na pewno tej Bunny Hop mam wrażenie, że jest spoko, chociaż też można by było jeszcze chyba go trochę poprawić, ale z czasem oczywiście również mi też się udało go ogarnąć i wiem jak, że tak powiem, wiem jak działa. Spoko oczywiście jest opcją również to, że jest tutaj nowy kill cam, tak, czyli jest to oczywiście nowe oczywiście tutaj pokazanie po zabójstwie, jak to wszystko wygląda, jest to lepiej troszkę zrobione, bo faktycznie jest to zrobione tak jak w CS-ie, czyli nie pokazuje oczywiście z której strony nas przeciwnik zabił lub z jakiej miejscówki nas przeciwnik zabił, czyli nie zdradza oczywiście naszej pozycji, także to jest bardzo faktycznie tutaj spoko sprawa, bo jest to takie bardzo profesjonalne i na pewno będzie to miało duże bardzo znaczenie na poziomie tutaj oczywiście, jeśli chodzi o e-sport, także faktycznie tutaj jeśli chodzi o tutaj ten właśnie całą kamerę po zabiciu, to faktycznie inaczej to będzie wyglądało, takie właśnie jak standoff remaster, czyli faktycznie nie będziemy wiedzieć skąd dany przeciwnik nas zabił, po prostu będziemy musieli się domyśleć skąd oczywiście strzały padały, także to jest na pewno spoko sprawa. No i na pewno to też będzie dobre podczas po prostu zwykłych tutaj turków, tak, bo faktycznie jak gramy bez info, gramy solo oczywiście turki, no to nasz team nie gada, możemy tak trafić po prostu na taki team, który po prostu gada, tak, czyli po prostu ludzie sobie siedzą na własnych voice chatach i rozmawiają, także no, będzie nam łatwiej, bo faktycznie oni już nie będą mogli dać konkretnego infa swoim teammateom, a my jako po prostu przeciwnicy, którzy grają solo, no będziemy mieć łatwiej po prostu, no bo nie będziemy tak szybko, że tak powiem, umierać i nie będzie nam się wydawać, że ktoś ma po prostu wallhacka, coś na tej zasadzie, także to faktycznie spoko wygląda.
Jeszcze kilka oczywiście rzeczy zostanie pozmieniane, czy to oczywiście, jak dobrze słyszałem, z paką ma coś zostać oczywiście zmienione, czy mają zostać chyba jakoś zmienione obrażenia i również oczywiście prawdopodobnie tradycyjnie jakoś będzie pozmieniane tutaj obrażenia danych broni, czy też zwiększone obrażenia z pompy, tak jak było kiedyś. Chyba twórcy dalej chcą tutaj, że tak powiem, ulepszyć te słabsze bronie, chcą jakoś to bardziej wykorzystać, szczególnie, że teraz jak dojdą te bany hopy, to będą chcieli faktycznie też również, żeby ludzie grali na przykład coś na zasadzie właśnie tutaj bany hopa i pompy, żeby taka meta była tutaj na shotguny. Także zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Widzowie, dziękuję Wam za oglądanie. Mam nadzieję, że materiał Wam się oczywiście podobał. Wyczekujcie oczywiście materiału z mojego gameplayu, tutaj moich wrażeń, jeśli chodzi o Standoff 2 Remaster. No i od co widzimy się oczywiście w kolejnym materiale. Może za niedługo również możemy się widzimy na live, także trzymajcie się. Mam nadzieję, że udało Wam się znaleźć promokod oczywiście w materiale, bo oczywiście taki promokod się tutaj znajduje i jest on, jak dobrze pamiętam, jaki tutaj wstawiłem, to na 250 goldzisza, także jest to jednorazowy promokod i teraz w każdym materiale oczywiście ze Standoffa taki promokod się pojawia, także możecie z takiego goldzisza zgarnąć. Dziękuję, że tutaj jesteście, dziękuję, że oglądaliście, trzymajcie się, do zobaczenia i bye bye.